wywiad z moją żoną na temat wykrywaczy. Proszę, co ty wiesz na temat wykrywaczy? 4 stoją w szafie. Zajmują dużo miejsca. 5 stoi w pokoju. Piszczą, są ciężkie. No czasami można coś ciekawego znaleźć. No dobrze, a czy ty byś chciała chodzić z wykrywaczem? W ogóle, czy ciebie to interesuje? Gdyby były lżejsze, bardzo chętnie. No to są lżejsze i takie istnieją, to fakt. No. Ale my takiego nie mamy. Albo ty mi takiego nigdy nie dałeś. Czyli znowu wychodzi na to, że to jest moja wina, tak? Tak. Bo z Rozumiem. reguły to jest męska. Rozumiem, jasne. Mężczyzny wina. Znaczy to już teraz zmierzamy w kierunku rewirów nie dotyczących wykrywaczy bynajmniej. Dobrze, no to kolejne pytanie. Czy myślisz, że coś da się znaleźć na tej plaży? Jakieś złoto, srebro, żeby koszty wyjazdu się po prostu zwróciły? Nowy samochód, nowy dom? Koszty wyjazdu, nowy samochód, nowy dom to nie, ale znaleźć na pewno jakieś monety. Ludzie to gubią. Myślisz, że ci ludzie coś mogli zgubić tutaj? W tej części plaży może akurat nie, ale w tej, w której byliśmy wcześniej, gdzie było tak dużo ludzi. Tu nie ma Oliwiera Janiaka. Tak, no to nie chodzi o Oliwiera. No ale Oliwier... Chodzi o to, że tam było dużo No budek. tak. Ludzie wyjmują pieniądze, chowają w kieszeń, później w spodenki. No No i to jest ważna rzecz. Przede wszystkim szukamy przy wejściach na plaży, gdzie się zdejmuje buciki, wygina się nogę do góry i w tym momencie z tylnych kieszeni i z bocznych wypadają wszystkie rzeczy przy samym wejściu do plaży. Tak samo później wracając, jak się otrzepuje buciki, tak. to też się gubi rzeczy otrzepując i też rzeczy wypadają. Czyli to jest pierwsze miejsce na suchym piasku, później linia ręczników, ale tutaj też wszystko zależy od tego, tak jak we Francji byliśmy, no czy po prostu jeżdżą maszyny, które czyszczą. Jeśli jeżdżą maszyny, które czyszczą, no to słabo można coś znaleźć na piasku. Myśmy parę plaż tam przerobili, Saint-Tropez, tak? I nic tam ciekawego się poza monetami nie udało Tylko znaleźć. trochę euro. Czyli trzeba wtedy szukać w wodzie generalnie, ale to trzeba szukać moim zdaniem, jeśli ktoś chce liczyć na jakiekolwiek rzeczywiście gratyfikacje z tego finansowe, trzeba jeździć po świecie, jeździć po dużych kurortach, gdzie są naturalne plaże, nieczyszczone przez maszyny, nie ma konkurencji, są wszystkie zezwolenia i możliwość szukania i przewiezienia w ogóle do tego kraju urządzenia. I myślę, że tam spokojnie można znaleźć, tam przykładem jest Gary Drayton, Hamid, którego zresztą pozdrawiam, jeszcze paru innych gości, którzy tylko z tego i wyłącznie żyją. Hamid w Maroku szuka na plaży i na afrykańskiej plaży, gdzie teoretycznie jest bieda, no ile, 7 kg złota w ciągu, nie wiem, 2 sezonów bez problemu znalazł. No tylko chodzi codziennie, nigdzie nie pracuje, także tak, no. Czyli wymaga to czasu, no i przede wszystkim też pogody i warunków. Plaża nie może być napiaszczona. Myśmy byli w Maroku, poza paroma jakimiś głupotami, no nic ciekawego nie znalazłem, dlatego że piasek się cofnął po prostu z oceanu z powrotem na plażę i duża ilość piasku powoduje, że te wszystkie rzeczy są gdzieś tam bardzo głęboko. Trzeba czekać na sztorm albo na kolejny taki przypływ, który zabierze ten piasek i do tych podkładów się dotrze. No. No i przede wszystkim czas, skupienie i taki No inwestycja finansowa też inwestycja, ale też wiedza o tym właśnie, jakie są prądy, kiedy w jaką pogodę, bo to też wszystko ma znaczenie, a ludzie bardzo często podchodzą do pewnych spraw tak, że pójdę sobie pokopię. To nie jest tak. Wtedy człowiek tego nic nie znajdzie. No może jakiś przypadek. Nie, ale... no szczęście można mieć. Oczywiście są przypadki, gdzie ludzie przypadek. znajdują złotą monetę czy jakąś biżuterię No i zupełnie konsekwencja. przypadkowo. No i to jest gdzieś tam, słyszałem, że gość kupił w supermarkecie we Włoszech jakiś najtańszy wykrywacz, poszedł na jakąś ścieżkę w lesie, żeby przetestować i wyciągnął jakiś gladiatorski, spartański hełm, prawda, bezpośrednio z tej ścieżki. No mój kolega opowiadał mi historię, jak 2 złote łańcuchy z czasów carskich, takie prawnicze, sędziowskie, wyciągnął z kempingu, prawda, ze środka jakiegoś parkingu kempingu, gdzie nie było nic, bo się zdenerwował i zaczął kopać z nudów i po prostu znalazł coś takiego. Także tu możliwości są duże, ale przy plaży, myślę, że przy piasku trzeba znać pogodę, śledzić przypływy, odpływy, no i w wodzie też szukać dużo, także to wymaga wiedzy i czasu i poświęconego nakładu także na sprzęt. Tutaj będę testował Macro Multi Cruisera, to jest urządzenie VLF, także ono oprogramowanie tylko w tym momencie daje możliwość szukania i reguluje po prostu możliwości tego urządzenia jako takie. Natomiast wieloczęstotliwościowe urządzenia na słoną wodę, na piasek, na plaży są zdecydowanie lepsze, bo bardziej stabilnie pracują, mają lepsze osiągi. Urządzenie VLF po prostu musi za pomocą oprogramowania mieć jakąś kompensację tych dźwięków i zakłóceń, które dochodzą od słonej wody i od mineralizacji. I niestety to jest zawsze kosztem osiągów. W jednych urządzeniach to się udaje, w drugich nie. Zobaczymy, czy Macro Multi Cruiser będzie takim urządzeniem.
No i zgodnie z obietnicą test Makro Multicruisera na słonej wodzie, czy rzeczywiście będzie dawał radę. Za chwilę się przekonamy, czy jest to możliwe. 7 rano, pełne lenistwo, zaczynamy. Czterotonowy, jak widzicie, się kalibruje bez żadnego problemu, ale przerzucam się na program Beach i na tym programie będę chodził po prostu. Gain zostawiam na razie na 70. Jest cisza, urządzenie się nie wzbudza. Zobaczymy, co będzie dalej. Pełna cisza, nic się nie dzieje. Bardzo stabilna praca. Słupek w pobliżu. Facet zgubił tu obrączkę, wczoraj mnie zaczepił. Zobaczymy, czy ją znajdę. Spokojnie podkręcić mogę sobie gain na 80. No i chwila prawdy. Tu już większość maszyn się bardzo wzbudza. Cisza, zobaczcie. Kompletna cisza, zupełnie nie ma zakłóceń. Niesamowite. Jak na urządzenie VLF. To jest najgorsze miejsce, pole przypływu. Rewelacja. Jednak to była wszystko prawda. Urządzenie spokojnie daje sobie radę, bez żadnego bólu. Zobaczcie na wyświetlacz. Ja widzę, tutaj nic się nie dzieje. Absolutnie jest pięknie, gładko. Urządzenie w ogóle się nie wzbudza, jest cichutkie. Kompletne zaskoczenie. Na mokrym się kalibruje. Proszę bardzo. Bardzo niskie wartości, ale się kalibruje. Przejdę na suchy. Też się kalibruje. Tam się nie chciał skalibrować, byłem blisko słupa. Niski na 16 folia. 25 nisko. Jaka głębokość? 13. Zobaczymy. $20 groszy. Kolejny 29,32. No i niestety nisko, ale kapsel, zobaczymy, czy czegoś głębiej nie ma. Wysoki 45. No i same kapsle zbieram. Kompletna cisza. Dopiero jak uderzę cewką, to słychać. No i 10 groszy znalazłem. Także monety nisko biją w granicach 24-20, ale no dźwięk jest tak mocny i rozrywa słuchawki, że tego się nie da pomylić w ogóle.
No i lodziarnia, myślę, że w okolicy lodziarni też warto poszukać, bo ludzie gubią pieniądze, wkładając je z powrotem do portfela. Zobaczymy, czy tam to się uda znaleźć. Ja jestem rekreacyjnie, nie planuję nic tutaj znaleźć ciekawego. Bardziej testuję urządzenie i jakieś wyciągam wnioski. 33, 32. To jest zrywka. Proszę bardzo. Na samym wierzchu leżała. Sygnał bardzo skacze po skali. Wy tego nie widzicie, bo jestem na szerokim obiektywie, ale na 100% jest to płytki kapsel. Zresztą przekonajmy się. Tak jest. Jest to ewidentnie płytko leżący kapsel, także jeśli kapsel leży płytko i ewidentnie jakoś nie na boku, to wiemy, że to jest kapsel po skaczącej skali. Jeśli natomiast jest gdzieś na boku albo głębiej, no to niestety ta identyfikacja już jest zdecydowanie gorsza. To nie jest CTX, którym po prostu na wykresie jesteśmy w 100% pewni, że to jest kapsel. No i teoria z lodziarnią się sprawdziła. 2 zł przed samym wejściem, proszę bardzo. Jednak da radę. Szukamy dalej. 29, 28, jakieś 10 groszy, coś takiego będzie. Proszę bardzo. Skłamałem. 50 groszy. Kolejna moneta. Kolejna moneta. 26, 28. Prawdopodobnie, ale kapsel może też być. Proszę bardzo, 50 groszy. Bez problemu. Idę do miejsca, gdzie jest wieża strażnicza, bo często ratownicy się przebierają, wokół wieży też mogą gubić różne rzeczy. No i scenariusz z wieżą się sprawdził jak najbardziej. Kolejne 20 groszy. Przeszukam naokoło i idę dalej. 16 to będzie na pewno folia. Bardzo łatwo jest folię odróżnić tutaj, jeśli chodzi o monety. Jedynym problemem są tak naprawdę kapsle, które powinno się niestety w jakiś sposób programowy po prostu wyeliminować. Ale może być to też cienka biżuteria, choć nie sądzę, jest to folia dokładnie od mleczka czy jakiegoś innego produktu. A tymczasem proszę, śledź od parawaningu. Pięknie mógłby się komuś bić w nóżkę. Wyrzucamy go do śmietnika. No i proszę, jakie znalezisko. Brakuje tylko dziecka. Mam nadzieję, że zostało zabrane do domu. Ludzie wszystko zgubią. - 19 kHz oczywiście mogę zejść z częstotliwością, ale już się kalibruje, zależy od miejsca, nie może być zanieczyszczeń, trzeba szukać pinpointem 67. Jeśli zaczyna Wam się głośno bardzo zachowywać, przekalibrujcie, on się uspokaja od razu, jest cichy, naprawdę. 80 w tym momencie mam ustawiony gain. Teraz wchodzę na mokry piasek. Przy każdej zmianie podłoża należy przekalibrowywać. 56. Tutaj zaczął hałasować. Przykalibruję go. Proszę, od razu się uspokoił. Cisza. I tu wysoki 95 sygnał. I to będzie jakieś zardzewiałe żelastwo najprawdopodobniej. Niemożliwe, żeby to było coś takiego albo jakaś... Obstawiam kapsel znowu zardzewiały. No i proszę bardzo, kawał zardzewiałej blachy i to się wszystko zgadza, w programie bit się niewiele zmienia. Proszę bardzo, skalibrował się.
Kompletna cisza jest, naprawdę fajnie to działa. Ja jeszcze nie mam dodatkowo osłony cewki, więc to też jest jakby problem w tym urządzeniu. Ale jak tylko dotknie się cewką, jest jakiś tam hałas, ale tak, cisza kompletna, idę na najgorszym możliwym miejscu w tej chwili, bo to jest zmiana zasolenia i tyle. Test Makro Multi Cruisera za nami. Urządzenie sobie naprawdę super radzi w takich warunkach. Do rekreacji jak najbardziej jest stworzone, natomiast firma Makro i Nocta, która już się teraz połączyła oficjalnie, produkuje nowe urządzenie wieloczęstotliwościowe, które się będzie nazywało Amphibio. I to urządzenie będzie zdecydowanie lepiej sprawowało się w takich warunkach. Jaka jest różnica? Do hobbystycznego szukania to jest jedno z lepszych urządzeń. Natomiast jeśli ktoś chce szukać profesjonalnie, szukać drobnej biżuterii, pomijać kapsle, wieloczęstotliwościowe urządzenie będzie bardziej stabilne. Na cieńsze łańcuszki złote, na drobniejszą biżuterię lepiej się sprawdzi. Oczywiście tutaj nie ma problemu, natomiast nie jest to tak dobrze, jak powinno być. Porównując do Minelaba CTX-a na przykład, który jest zdecydowanie wolniejszy i gorzej separuje na zaśmieconej plaży, ale bardziej precyzyjnie identyfikuje po prostu przedmioty. Także Makro Multi Cruiser jest fajny, może poprawiłbym nieco identyfikację kapsli, ale w porównaniu na przykład do Garretta AT Pro czy innych urządzeń MX Sporta, bajka, jeśli chodzi o ergonomię, dźwięki i pracę na plaży. Program Beach się kalibruje. W słonej wodzie, jak widzieliście, urządzenie jest piekielnie stabilne. Ja nie pamiętam urządzenia VLF, które dawało takie możliwości, które tak sobie świetnie po prostu w tych warunkach radziło. Także ja akurat rekomenduję to urządzenie. Natomiast myślę, że za większe kwoty zdecydowanie znajdą się profesjonalne urządzenia. Jeśli ktoś chce profesjonalnie szukać, to na pewno myślę, że powinien szukać nie w Polsce, w miejscach, gdzie niestety dolot, dojazd i akomodacja i mieszkanie kosztuje bardzo dużo. Ostatnio sprawdzałem ceny na Malediwach, $4,500 kosztuje doba. Na pewno na tamtych plażach, w tamtych zatokach, na tych atolach jest bardzo ciekawa biżuteria. Jeśli ktoś płaci $4,500 za dzień, to myślę, że zegarek, który ma na przegubie, kosztuje nie 2000, tylko 70. Także to jest taka podpowiedź, jeśli ktoś by chciał szukać wartościowych rzeczy. To się sprawdza w Afryce, gdzie ludzie kochają złotą biżuterię, to się sprawdza w Ameryce, na plażach. W Polsce jest nieco gorzej, ale to ma być hobby, pasja i przyjemność po prostu, takie poszukiwanie. Wszystko w tym odcinku. Zapraszam do subskrypcji, jeśli chcecie kupować te urządzenia i sprawdzić ich cenę aktualną w firmie Glincamo, oficjalnego dystrybutora, możecie to zrobić. Pozdrawiam.